Hongkong to miasto marzeń. Obok Paryża, Nowego Jorku, to właśnie Hongkong najmocniej rozbudza naszą wyobraźnię. To niby miasto, niby odrębne państwo, promieniuje łacińskim klimatem i pachnie wschodem. Wystawność i atrakcyjność turystyczna idzie w parze z pięknym położeniem. Cały ten zlepek chińskich realiów, futurystycznych budynków, zielonych wzgórz i nieustannego zgiełku tworzą unikalną mozaikę turystyczną, która dla jednych jest fascynująca i pociągająca, a dla innych stanowi niezrozumiały burz azjatyckiej enklawy. Hongkong to miks tego, co znamy z Europy i tego, co lubimy w Azji. Jest ekscytujący, gwarny, smakowity, bezpieczny, a do tego jednak inny, egzotyczny. Hongkong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej i zarazem jedno z najbardziej zaludnionych miejsc świata. To jedno z największych centrów finansowych i portów morskich świata. Od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingach wolności gospodarczej. Podatki należą tam do najniższych w świecie. Według wielu polityków gospodarka z tak niskimi podatkami nie miałaby prawa działać. A jednak działa. I to jak? I pomyśleć, że historia miasta zaczęła się dopiero w XIX wieku. W związku z czym w mieście nie ma zbyt wielu zabytków, do których przyzwyczaiła nas Europa. Nie znaczy to jednak, że Hongkong jest nudny. To miasto, którego trzeba doświadczyć wszystkimi zmysłami. Będąc tutaj, trzeba chodzić, patrzeć, odkrywać, zaglądać i próbować. Ruszamy więc w podróż na kraniec Azji, z nadzieją na spełnienie kolejnych marzeń. Za nami kilka godzin podróży samochodem do Warszawy. Jest koniec października. To chyba najmniej zachęcająca pora roku do podróży. Już nie piękna słoneczna jesień i jeszcze nie biała zima. Na lotnisku naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina spotykamy się z Justyną i Michałem. Razem zwiedziliśmy dziesiątki państw i setki zakątków naszego globu. Wiemy, że możemy na sobie polegać, intensywnie zwiedzać i fajnie się bawić. Czy można oczekiwać czegoś więcej? Nasz bagaż to tylko niewielkie plecaki, tak więc sprawnie przechodzimy odprawę. Jeszcze ostatnie rozmowy i wchodzimy na pokład naszego przewoźnika, by odlecieć w kierunku Moskwy. No to kochanie, trzymaj się, kochanie, 175 polskich linii lotniczych lot. Czyli zakończymy załadunek Państwa bagażu za parę chwil. Czas samego lotu dzisiaj to około 1 godzina i 40 minut. Pogoda jest przemytywo. Prosimy również zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa, która jest w kieszeni fotela. Ladies and gentlemen,
We would now like to demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stored in one of the overhead lockers. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту от имени авиакомпаний «ЛОТ» польские авиалинии, Альянса авиакомпаний «Star Alliance» и наших Wzbijamy się w powietrze, błyskawicznie oddalając się od Warszawy. Bez większych turbulencji przedzieramy się przez chmury. Czas szybko mija. Samolot zaczyna zniżać lot i ponownie wpadamy w objęcia gęstych chmur. Pod nami przypruszona śniegiem mroźna Moskwa. Lądujemy na lotnisku Szeremietiewo, na którym musimy spędzić kilka godzin w oczekiwaniu na kolejny lot. Lotnisko Szeremietiewo znajduje się 46 km na północ od centrum Moskwy. To jedno z największych lotnisk w Rosji. Powstało w 1959 roku. W 2015 roku skorzystało z niego 31 milionów pasażerów. Niestety lotnisko powoli się starzeje i z trudem mieści obsługiwanych pasażerów. Dlatego coraz więcej połączeń przenosi się na lotnisko Moskwa-Domodjedowo. Nie bez powodu jednak tutaj przylecieliśmy. Z tego lotniska można dolecieć bezpośrednio do ponad 50 państw świata, również do Hongkongu. Polecimy na pokładzie szerokokadłubowego Boeinga 777-300, przystosowanego do dalekich i ultradalekich tras. To największy na świecie dwusilnikowy samolot. Posiłek to zawsze miły przerywnik na dalekich trasach. Z przyjemnością zaglądamy pod srebrzystą folię. To takie jajko niespodzianka dla dorosłych, na które zawsze z niecierpliwością czekamy. Co tym razem? Światła przygasają, to najlepszy czas, by zmrużyć oczy i spróbować zrozumieć Hongkong, poznając jego historię, która doskonale obrazuje spotkanie, a raczej zderzenie dwóch jakże odmiennych kultur. Jesteśmy nad Morzem Południowochińskim, w delcie rzeki Perłowej na wschodnim wybrzeżu Chin. To bardzo urozmaicone tereny, na których od wieków wydobywano wapno i sól. Jednak pomimo eksploatacji okolicznych złóż, mieszkańcy jeszcze nie dostrzegają handlowego potencjału tego miejsca. Handel pomiędzy Chinami i Europą rozpoczyna się dopiero w 1557 roku w portugalskiej faktorii handlowej w Makao. W 1683 roku wzdłuż południowych wybrzeży Chin pojawiają się brytyjskie statki wschodniej kompanii indyjskiej. Powstaje przedstawicielstwo handlowe w Kantonie. Pod koniec XVIII wieku Chiny są już głównym dostawcą herbaty i porcelany do Europy. Jednak nakładają cła na przywożone towary, za które każą płacić w srebrze. Kupcy szybko zauważają, że przekupni urzędnicy zamiast srebra chętnie przyjmują zapłatę w opium, tanio pozyskiwanym w Imperium Brytyjskim. Władze chińskie zakazują handlu, na próżno. Narkotyk uzależnia już 2 miliony Chińczyków. By przerwać dostawy opium, cesarz otacza wojskami faktorię i wymusza oddanie opium. Po kilku tygodniach brytyjscy kupcy opuszczają Makao i uciekają w pobliże wyspy Hongkong, a rząd brytyjski wypowiada Chinom wojnę. Brytyjczycy zajmują Szanghaj i oblegają Nankin.
Rząd brytyjski wspiera pomysł Carsa Elliotta o utworzeniu portu na wyspie Hongkong i wymusza od Chińczyków przekazanie wyspy. Elliot ogłasza Hongkong wolnym portem, gdzie każdy jest mile widziany, bez względu na religię i pochodzenie. Pokonani Chińczycy podpisują pokój. 5 portów zostaje otwartych na handel, a Hongkong zostaje w rękach brytyjskich. W języku kantońskim Hongkong znaczy pachnący port. Wbrew nazwie, w XIX-wiecznym Hongkongu cuchną doki. Kwitnie przestępczość, hazard i handel opium. Ale miasto szybko się rozwija. W Chinach wybucha powstanie Taipingów. Wielu Chińczyków ucieka do Hongkongu, gdzie liberalne prawo pozwala im się bogacić. By miasto mogło się dalej rozwijać, Brytyjczycy żądają dostępu dla handlu w głębi kraju. Chińczycy odmawiają. Wybucha II wojna opiumowa. Ostatecznie Brytyjczycy powiększyli swój obszar o tzw. nowe terytoria. W 1898 roku zostaje podpisana umowa 99-letniej dzierżawy tych terytoriów. Nieoficjalną stolicą Hongkongu zostaje miasto Victoria. W XX wieku Hongkong posiada jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek świata. Azjatycki tygrys staje się swoistym pomostem gospodarczym i kulturalnym między światem zachodnim a komunistycznymi Chinami. Czas jednak szybko mija. W 1984 roku na mocy umowy chińsko-brytyjskiej ustalono warunki, na których Hongkong powróci do Chin po upływie okresu dzierżawy w 1997 roku. Chiny zobowiązały się pozostawić władzom Hongkongu do 2047 roku dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem polityki zagranicznej i sił zbrojnych. 1 lipca 1997 roku Chińska Republika Ludowa obejmuje w posiadanie Hongkong. I tak nastał świt. Żaluzje w górę, za nami 9,5 godzin lotu. Jeszcze rzut oka na monitory i rozpoczynamy lądowanie. A tak wygląda lotnisko na sztucznie usypanej wyspie i moment lądowania. To rzadka możliwość, by na indywidualnych monitorach zobaczyć moment przyziemienia z kamery umieszczonej na dziobie samolotu. Lądujemy na nowym lotnisku Hongkong International Airport. To duży przesiadkowy międzynarodowy port lotniczy, posiadający jeden z największych terminali pasażerskich świata. W 2019 roku obsłużył blisko 80 milionów pasażerów. Zaprojektowany przez brytyjskie biuro architektoniczne Normana Forstera, port został oddany do użytku w 1998 roku. Zastąpił dotychczasowe międzynarodowe lotnisko Hongkongu Kai Tak, które ze względu na swoje położenie w mieście nie było w stanie obsłużyć rosnącego ruchu lotniczego. Przeniesienie lotów na nowe lotnisko miało jeszcze jeden wymierny aspekt. Nareszcie można było w mieście wznosić super wysokie wieżowce. Choć Hongkong jest obecnie regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, posiada własną jednostkę płatniczą i jest nią dolar hongkoński. Na lotnisku bez problemów wymieniamy na niego główne waluty świata. 1 dolar hongkoński to blisko 50 groszy. Nie będzie więc problemów z przeliczaniem. Banknoty Hongkongu to jeden z niewielu przypadków, na który nie zobaczymy wizerunku królów, cesarzy czy sławnych osobistości. Jak przedostać się z lotniska do miasta? Jest kilka możliwości. Autobusem będzie najtaniej, ale najdłużej. Taksówką najdrożej. Złotym środkiem jest Airport Express. Jest szybka i wygodna. Z niej również możemy spojrzeć na mieszkalne dzielnice Hongkongu, jak również jeden z największych i najgłębszych portów świata, dzięki czemu posiada idealne warunki do cumowania i obsługi największych statków.
Wysiadamy w dzielnicy Kowloon. Szybka przesiadka na metro i po chwili jesteśmy w centrum dzielnicy, gdzie zarezerwowaliśmy nocleg. I tu zaczęła się nasza noclegowa przygoda. Z trudem odnajdujemy wskazany adres. Jak się okazało, trzeba było wejść do centrum targowego i przeciskając się pomiędzy stoiskami odnaleźć windę do jednego z wieżowców. Po wjechaniu na górę zobaczyliśmy kartkę. Apartament został przeniesiony. To wszystko. Bez jakiegokolwiek kontaktu. Po kilkunastu telefonach i godzinach polowania dosłownie łapiemy mężczyznę, który wchodził do mieszkania. Ten po wykonaniu kolejnych kilku telefonów zaprowadza nas pod nowy adres. A tak wygląda przestronny pokój z widokiem na miasto, z klimatyzacją i dobrze wyposażoną łazienką. Który to masz number pokoju? Na 15 piętrze. 1501. Na 15 piętrze. Panowie z którego pokoju? Panie i panowie? Proszę się nie pchać. Proszę się nie pchać. Telewizja Polska przyjechała, proszę. Proszę się nie pchać. To jest nasze łoże małżeńskie. A to jest pędzików łoże. A my tu kurde parówki. Ja tu śpię dzisiaj z Justyną. Tutaj tak. No chciałbyś. Michał, chodź. No nie wiem, To nie jest wiem. Alicia pokój deluxe. To jest deluxe, najwyższa jakość. 8,2. Lepszego nie znajdziesz w całym A ile w bookingu ma? 8,2. 8,2. Dobra. Ale to za zeszły rok. W tym roku, znaczy się za 2 lata temu. A czekaj, jeszcze do łazienki. Jeszcze, żeby nam tylko nie dokwaterowali ze 6. A, tu ja jestem, tak? W lusterku. A tu jest łazienka. Jest lodówka, Michał. Jest lodówka, jest impreza. Łazienka, prysznic, umywalka, kibelek, wszystko. To doskonały przykład, jak ważne jest to, z kim wybieramy się w podróż. Takie niespodzianki mogą szybko popsuć relacje, a to najgorsze, co może się przytrafić w tym momencie. Widok przez okno. Szał. Wystarczy wyjść na ulicę, by poczuć rytm tego miasta. To jedno z najgęściej zaludnionych miast świata. 43 000 osób na kilometr kwadratowy robi wrażenie. Dla porównania w Polsce są to 124 osoby. Z dzielnicy Kowloon, zanurzając się 70 metrów w głąb ziemi, przejeżdżając pod Victoria Harbour, dojeżdżamy do stacji Central na wyspie Hongkong w sercu miejskiej dżungli. Zaraz po wyjściu ze stacji zadzieramy głowy do góry. Niewątpliwie jedną z największych atrakcji Hongkongu jest jego urbanistyka. I nie bez powodu Hongkong nazywany jest aglomeracją drapaczy chmur. Miasto posiada najwięcej wieżowców na świecie, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych oraz korporacyjnych. W rankingu miast zajmuje pierwsze miejsce, za nim kolejno plasuje się Nowy Jork i Dubaj. To miasto pulsuje, czasami gwar jest nieznośny, nawet muzyka, do której tańczą dziewczęta, jest trudna do wychwycenia. Słynne piętrowe tramwaje zwane Dingy Dingy, które jeżdżą po mieście od 111 lat, nie pozostają dłużne. Skrzypią i dzwonią. Podobno władze chcą je usunąć, bo stały się jeżdżącym po szynach nieefektywnym ekonomicznie skansenem.
Mieszkańcy są jednak przeciwni, argumentując, że ten najliczniejszy tabor tramwajowych piętrusów na świecie to spora atrakcja turystyczna. Nad nami The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Building. Kiedy w 1985 roku został oddany do użytku, był najdroższym budynkiem na świecie. Kosztował ponad 5 miliardów dolarów. Trudno wymienić wszystkie innowacje w budynku, jak doświetlenie przez system luster czy ruchome panele podłogowe, by łatwo wymieniać instalacje. Budynek musiał spełniać również wymogi filozofii Feng Shui. Stąd otwarcie jednej z elewacji w stronę morza, rzeźby lwów, symbolu szczęścia i pomyślności. Ciekawym przykładem są zainstalowane na dachu działa, skierowane bezpośrednio na wieżę Bank of China, rzekomo w celu zrównoważenia skierowanej na niego ujemnej energii. A to ciekawostka socjologiczna. Raz w tygodniu, w dzień wolny od pracy, filipińskie kobiety pracujące jako pomoce domowe spotykają się, koczując w podziemiach, holach banków i parkach. Na kocach i kartonach gotują, piknikują, grają w karty, masowo surfują na swoich telefonach, ale przede wszystkim robią przeraźliwie dużo hałasu. Na tyłach wieżowca znajduje się prywatny park, udostępniony jednak dla wszystkich – Cheng Kong Park. W jego centralnej części w cieniu wieżowców możemy odnaleźć oazę spokoju i wspomnienie minionych lat – Katedrę Świętego Jana. Neogotycka katedra zbudowana na planie krzyża łacińskiego z elementami kolonialnymi została zbudowana w 1849 roku z inicjatywy ówczesnego gubernatora Sir Johnsa Davisa. Pierwotnie miała być używana przez garnizon armii brytyjskiej. Podczas okupacji japońskiej w czasie II wojny światowej katedra została przekształcona w japoński klub, co spowodowało zniszczenie budynku. Na szczęście po wojnie stopniowo przywracano jej pierwotną funkcję. Dzisiaj niewielu tu wiernych, poza garstką chrześcijan z Filipin. Musimy jednak pamiętać, że pomimo gwarantowanej w Hongkongu wolności religijnej, 93% społeczeństwa to ludność pochodzenia chińskiego, stąd dominujący buddyzm. Chrześcijan, taoistów, konfucjonistów, islamistów, hinduistów, szykistów czy judaistów jest razem skromne 7%. Wspomniany wcześniej Bank of China zaprojektowany został przez kolejnego słynnego architekta Ming Peia. Wieżowiec jest jednym z najbardziej znanych budynków na świecie. Otwarcie nastąpiło w 1990 roku. Budynek ma 72 piętra, a wraz z antenami osiąga 367 metrów wysokości. Jest pierwszym budynkiem poza Stanami Zjednoczonymi, który przekroczył wysokość 1000 stóp. Kilka przecznic dalej czekało na nas wielkie rozczarowanie. Kiedy doszliśmy do początkowej stacji kolejki wiodącej na szczyt wzgórza Wiktorii, przywitała nas gigantyczna kolejka oczekujących na wjazd.
Okazało się również, że na dzień dzisiejszy zabrakło już biletów. Alternatywą były autobusy, ale sytuacja z biletami była podobna. Można wyjść pieszo, ale dzień mamy z głowy. Postanawiamy ruszyć do kolejnego celu, jakim jest Central Harbor Front. Przedzierając się przez wielkomiejską dżunglę zdominowaną przez wysokościowce, co chwilę zadzieramy głowy, by dostrzec ich wierzchołki. Będąc tutaj, od razu rzuca się w oczy osobliwy sposób poruszania się po dzielnicy. Jej bardzo tłoczne rejony oplecione są długą i skomplikowaną siecią chodników, tuneli zawieszonych nad ulicami. Łączą one najważniejsze punkty dystryktu: centra finansowe, handlowe, banki. Przejścia są zadaszone, przeszklone, czyste i schludne. Pomijając kwestie wygody i bezpieczeństwa, jest to świetny sposób na zwiedzanie tej części Hongkongu z ciekawej perspektywy. Kolejna grupa filipińskich kobiet. Przyglądając się ulicom miasta, mamy wrażenie, że liczba samochodów jest nieproporcjonalnie mała do liczby ludności. Nie wiem, jak poradził sobie z tym Hongkong. Może wysokimi cenami samochodów, podatkami, cenami ubezpieczeń czy ograniczeniem dostępności miejsc parkingowych. Głośno ostatnio się mówi, że sprzedano tu miejsce parkingowe za $1 milion amerykańskich. Ceny mieszkań i wynajmów również osiągają niebotyczne ceny. Co więc powoduje, że Hongkong tak prężnie nadal się rozwija? Odpowiedź jest w miarę prosta. Położenie, o którym tu mówiliśmy, i podatki. System podatkowy w Hongkongu obejmuje 3 rodzaje podatków. Podatek od płac, od zysków i od nieruchomości. W mieście tym wynagrodzenie pracownika jest zwolnione z potrącania składek na ubezpieczenie społeczne, choć istnieje obowiązek dokonywania wpłat na hongkoński fundusz emerytalny. Dla porównania, w Polsce jest 17 podatków, 14 bezpośrednich i 3 pośrednie. W Hongkongu maksymalna stawka podatku, jaką może być opodatkowane wynagrodzenie danego pracownika, wynosi 17%, jednak większość pracowników płaci 2%. Nie ma tutaj takich podatków jak VAT, który płacimy w każdym sklepie, podatek spadkowy, podatek od dochodów kapitałowych i od dochodów z odsetek. Raj podatkowy. Z pewnością tak, ale coraz częściej niemile widziany przez kraje, z których uciekają firmy. Deptaki i nadbrzeże ciągnące się wzdłuż Lung Wu Road to popularne miejsce wśród mieszkańców i turystów. To miejsce spotkań, eventów, pikników i oddechu od wielkomiejskiego zgiełku. To również miejsce zgromadzeń i protestów, które ostatnio są solą w oku Chin. Podróżując po Hongkongu, trudno uciec od drażliwego tematu, jakim jest okres przejściowy, który rozpoczął się od momentu powrotu Hongkongu do Chin po okresie 99-letniej dzierżawy w 1997 roku. Chiny zobowiązały się pozostawić władzom Hongkongu do 2047 roku dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem polityki zagranicznej i sił zbrojnych. Podpisane oświadczenie gwarantowało byłej kolonii autonomię, wolność słowa, brak cenzury, prawa do zgromadzeń i strajków, ale też niezależnych sądów i służby cywilnej na 50 lat okresu przejściowego. Chiny nie chcą jednak czekać. Hasło „jedno państwo, dwa systemy” staje się niewygodne dla Pekinu.
Dyktatorskie rządy komunistów, według zasady socjalizm o chińskiej specyfice, ma się nijak do kapitalizmu o demokratycznej twarzy w Hongkongu. Chiny zmieniają prawo. Oskarżeni o popełnienie przestępstw mają być odsyłani do sądów Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie nie obowiązuje podział władz, a sędziowie są jedynie wykonawcami poleceń partii. Protestującym nie podoba się również obsadzanie kluczowych stanowisk z politycznego nadania Pekinu. Protesty zostają brutalnie tłumione, a świat bezradnie patrzy na przyspieszoną aneksję Hongkongu. Jak się okazuje, trudno zamydlić ludziom oczy gospodarczymi sukcesami. Oglądając imponującą ścianę wieżowców, trudno uciec wzrokiem od tego giganta. Tu International Finance Center zdominował panoramę tej części miasta. Ma 415 metrów wysokości i liczy 88 pięter. 88 to liczba uznawana w tutejszej kulturze za szczęśliwą. Są i inne, mocno przestrzegane przesądy. W wieżowcu nie ma piętra 14 i 24. Liczby te w dialekcie kantońskim wymawiane są i oznaczają kolejno definitywnie martwy oraz łatwo umrzeć. Stąd ich pominięcie. Samą liczbę 4 wymawia się podobnie jak śmierć. Patrząc na ten imponujący budynek, wyższy niemal dwukrotnie od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, jest w rankingach wysokościowców dopiero na 31. miejscu na świecie i drugim w Hongkongu. W tle centrum kongresowo-wystawowe, nazwane przez mieszkańców żółwiem. Jest połączone zadaszonymi chodnikami z pobliskimi hotelami i budynkami handlowymi. Zbudowane zostało na sztucznie usypanej wyspie. Nieco bliżej Koło Młyńskie, które od momentu wybudowania nie cieszy się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Hongkongu, jak również milionów odwiedzających miasto turystów. Koło liczy sobie 60 metrów wysokości i ma 42 gondole. Bilet na 20-minutową przejażdżkę kosztuje $100 hongkońskich, około 50 zł. A to już południowa fasada Central Pier. Molo powstało pod koniec lat 50. XX wieku po poważnej rekultywacji terenu w regionie centralnym. Jego ukończenie było równoległe z ukończeniem wciąż stojącej przystani promowej Tsim Sha Tsui, która została zbudowana po stronie Kowloon. Jednak nie oglądanie portu było naszym celem, a przeprawa na półwysep Kowloon. Oczywiście można szybciej przejechać metrem lub tunelami samochodowymi pod zatoką, ale nie można pominąć takiej atrakcji, będąc w Hongkongu. Kupujemy więc bilet za równowartość 1 złotówki i wpadając w objęcia tłumu wchodzimy na prom. Kołysani falami opuszczamy Central, czyli dystrykt centralny.
Patrząc z tej perspektywy na Victoria Harbour, w panoramie, której dominuje las wieżowców, trudno wyobrazić sobie, że w 1840 roku była to tylko mała wioska rybacka. Jakoś łatwiej przychodzi nam wyobrazić sobie wynurzającą się ku przerażeniu mieszkańców sylwetkę wielkiego jaszczura, zrodzonego w wyniku nuklearnej mutacji. Bo właśnie tutaj zadebiutowała słynna Godzilla, szalejąc po mieście. 25 lat później Godzilla powróciła do Hongkongu już w hollywoodzkiej wersji. Hongkong to jeden z najczęściej wykorzystywanych plenerów filmowych w światowej kinematografii. Tutaj nakręcono setki, jak nie tysiące filmów. Wśród nich Szybcy i Wściekli, Transformers, 9. film o przygodach Jamesa Bonda, Człowiek ze złotym pistoletem i inne. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć dwóch nazwisk. Bruce Lee, który zdobył status megagwiazdy w Azji dzięki swoim 2 pierwszym filmom. Kiedy filmowcy z Hollywood zauważyli sukces Lee, przerwali jego pracę nad Grą Śmierci, oferując mu szansę na zostanie światową gwiazdą. W latach 70. dzięki Bruce'owi nastąpiło ożywienie w filmach kung fu, a jego śmierć dodatkowo wzmogła zainteresowanie tym gatunkiem. Lee był wzorem dla innych aktorów i znawców sztuk walki. W latach 80. Jackie Chan spopularyzował komedie, w których wykonywał niebezpieczne wyczyny kaskaderskie. Jego umiejętności zyskały popularność nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale też na Zachodzie. Dzięki tej popularności wiele hongkońskich gwiazd w latach 90. przeniosło się do Hollywood, w wyniku czego miejscowy przemysł filmowy zaczął podupadać. Czas jednak z filmowej iluzji i wodnej przeprawy wrócić na ziemię. Wysiadamy nad Tsim Sha Tsui Ferry, znajdującym się tuż przy Hong Kong Cultural Center, obok którego wznosi się wieża zegarowa. Jest to jedyna pozostałość po dawnej stacji Kowloon, na linii kolejowej Kowloon-Canton. Jednak nie okazały budynek Centrum Kulturalnego i wieża zegarowa przyciąga tutaj turystów, a platforma widokowa stanowiąca część promenady nadbrzeża. Hongkong, jak każda metropolia, najlepiej prezentuje się wieczorem. Na przeciwległym brzegu zatoki roztacza się wspaniała, nocna panorama dzielnicy Central na wyspie Hongkong. Panorama majestatycznych, niebotycznych drapaczy chmur. Codziennie o godzinie 20 rozpoczyna się tutaj pokaz Symfonia Świateł. Pokaz laserowy uważany za jeden z najbardziej efektownych na świecie. Mamy jednak sporo czasu do rozpoczęcia pokazu. Robimy więc kilka zdjęć i ruszamy w kierunku kolejnej atrakcji miasta. Podziemnymi przejściami, mijając dziesiątki sklepów, galerii, dochodzimy do podstawy najwyższego wieżowca Hongkongu. Niestety tutaj nie oszczędza się turystów.
Najtańszy bilet, by wjechać na 100. piętro wieżowca, na punkt widokowy, kosztuje ponad 100 zł na osobę. To jest właśnie ten moment, kiedy stajemy przed wyborem, zadając sobie pytanie, czy warto. Decyzja zapada. W okrojonym składzie jedziemy na górę. W niespełna 60 sekund jesteśmy na 100. piętrze, na wysokości 393 metrów nad poziomem morza, w Międzynarodowym Centrum Handlu. To najwyższy budynek w Hongkongu i 7. na świecie. Wysokość robi wrażenie, choć trudno ze względu na noc i odbicia w szybach zrobić dobre zdjęcie. Budynek ma 484 metry wysokości i 108 kondygnacji. Ze względu na rozpowszechnienie tetrafobii, tutaj również pominięto piętra, które zawierałyby liczbę 4. Kiedy budynek został ukończony w 2010 roku, był 4. co do wysokości na świecie i 3. w Azji. Budynek ma jednak nadal aktualne rekordy. Na 118. piętrze znajduje się najwyżej położony basen, a iluminacja LED, jaką stworzono na 2 fasadach wieżowca, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa ze względu na największą powierzchnię. Setne piętro zarezerwowane jest na taras widokowy. To również multimedialna ekspozycja prezentująca anegdoty o Hongkongu. Jest tutaj również makieta Victoria Harbour pod naszymi stopami, restauracja i wirtualna prezentacja. Jeszcze kilka zdjęć, kilka filmowych kadrów i wracamy na dół. Ponownie jesteśmy w Naitan Road, tuż obok kultowe Chungking Mansion, w którym mieszkamy. Chociaż budynek miał być mieszkalny, składa się z wielu niezależnych, niskobudżetowych hoteli, sklepów i innych usług. Stoiska w budynku obsługują nie tylko sprzedaż publiczną, ale także hurtowników wysyłających towary do Afryki i Azji Południowej. Naitan Road to jedna z najruchliwszych ulic Hongkongu, na której nie brakuje barów i restauracji. Podobnie jedzenie jest jednym z najważniejszych elementów życia mieszkańców Hongkongu. Tutaj żyje się często, aby jeść, smacznie i różnorodnie. Hongkończycy otwarci są na kuchnię z całego świata i na ulicach możemy spotkać obok siebie zarówno budki sprzedające grillowane jelita, japońskie restauracje z sushi i ramen, jak i restauracje z najwyższej jakości francuskimi potrawami i francuskim winem. Tak kończy się nasz dzień. Zmęczeni idziemy spać. Rano taksówką jedziemy w stronę przystani promowej. I niech nikogo nie zmyli archaiczny wygląd tych samochodów. Tutaj taksówkarze zaufali tylko jednej marce – Toyocie. I jest to tylko ten jeden model – Comfort. Dlaczego ten model? Odpowiedź jest banalnie prosta – niezawodność, która wynika z prostoty.
Komfort wydają się być spełnieniem marzeń tych, którzy narzekają na to, że współczesne auta są komputerami na kołach. W porcie kupujemy bilet i szybkim promem odpływamy do Makao. To jednak nie koniec naszej podróży po Hongkongu. Za kilkanaście dni wrócimy tutaj. I tak się stało. Za nami Makao, Tajwan i Filipiny. Ponownie możemy z pokładu samolotu spojrzeć na niezliczone wyspy Morza Południowochińskiego. Jeszcze kilka manewrów i dotykamy kołami pasa startowego na Hong Kong International Airport. Port lotniczy został zbudowany na sztucznej wyspie przylegającej do wyspy Lantau, co ułatwiło nam dotarcie do kolejnej atrakcji Hongkongu. Wyspa Lantau to największa wyspa w Hongkongu, położona na zachód od wyspy Hongkong i na południowy zachód od półwyspu Kowloon. Jest częścią tzw. nowych terytorium. Wyspa jest prawie dwukrotnie większa od Hong Kong Island. Często określana jest jako płuca Hongkongu ze względu na obfitość rodzimych lasów i względnie niewielką liczbę wieżowców. Taksówką wjeżdżamy coraz wyżej. Po kilkunastu minutach jazdy witają nas niezwykłe widoki. Święte krowy, spokojnie odpoczywające na trawnikach. Wyglądają niczym zamożne siostry swych indyjskich odpowiedników. Jak widać, dobrobyt Hongkongu udziela się i zwierzętom. Jesteśmy u bram świątyni, jednak zanim wejdziemy na słynny posąg, ruszamy w kierunku klasztoru Po Lin, który symbolizuje zharmonijny związek między człowiekiem a naturą, ludźmi i wiarą. Jest głównym ośrodkiem buddyzmu w Hongkongu, a także wielką atrakcją turystyczną. Już po chwili naszym oczom ukazują się piękne, kolorowe i takie bardzo chińskie klimaty. Kadzidełka, których pachnący dym wypełnia całą przestrzeń. Świeczki, barwne wstążki i modlący się wierni. Klasztor został założony w 1906 roku przez 3 mnichów z prowincji Jiangsu na kontynencie chińskim i początkowo był znany po prostu jako Wielka Chata. W głównej świątyni Po Lin Monastery znajdują się 3 posągi Buddy, które symbolizują przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Tu także znajdziemy świątynię 10 000 Buddów, gdzie wszystkie ściany są ozdobione figurkami Buddy, a na środku znajduje się 5 dużych figur. Niestety w świątyni nie wolno robić zdjęć. Należy pamiętać, że jest to przede wszystkim miejsce kultu i jeden z ważniejszych ośrodków buddyjskich w Hongkongu, a potem dopiero atrakcja turystyczna.
Czas jednak wyruszyć w stronę Wielkiego Buddy. Przed nami 268 stromych stopni. Wspinaczka do posągu jest wyczerpująca, ale cudowne widoki rekompensują wysiłek. Tian Tan Buddha to największy na świecie posąg siedzącego Buddy wykonany z brązu. Ma 34 metry wysokości i waży 250 ton. Budowa posągu rozpoczęła się w 1990 roku, a odsłonięty został 29 grudnia 1993 roku w dzień urodzin Buddy Siakai Muni. Posąg złożony z 202 kawałków brązu kosztował $68 milionów amerykańskich. Kiedy wejdziemy na górę, możemy zapomnieć o podziwianiu głównej figury. Jej wielkość i perspektywa, z której patrzymy, nie pozwoli nam wiele dostrzec. Za to z bliska możemy spojrzeć na mniejsze, misternie wyrzeźbione posągi, które ofiarowują kadzidła, kwiaty, owoce czy światło. Wracamy w objęcia wielkomiejskiej dżungli. Tutaj wieżowiec mieszkalny o 30–40 kondygnacjach nikogo nie dziwi. Autobusem dojeżdżamy do stacji metra na wyspie. Stąd metrem ruszamy w pobliże Hong Kong Cultural Center. Tym razem nie mamy zamiaru opuścić wielkiego pokazu. Razem z mieszkańcami i turystami zajmujemy dogodne pozycje i cierpliwie czekamy z komórkami, aparatami i kamerami w rękach. Widzów z minuty na minutę przybywa. Punkt 8. Z głośników płyną pierwsze dźwięki muzyki, a po chwili dwa głosy, żeński i męski, recytują wprowadzenie. Potem milkną. Zostaje tylko muzyka. Wtedy na drugim brzegu taniec rozpoczynają setki kolorowych reflektorów i neonów. Symfonia świateł. 20-kilkuminutowa iluminacja 40 najokazalszych wysokościowców Hongkongu podzielona na 5 głównych scen. Przebudzenie, energia, dziedzictwo, partnerstwo, świętowanie. Przy specjalnych okazjach spektakl wzbogacany jest o efekty pirotechniczne. Zbliża się godzina 22. Jak widać, miasto tętni życiem w najlepsze. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy mawiają, że 1 minuta w Nowym Jorku znaczy tyle co sekunda tutaj. Współczesny Hongkong uchodzi za miasto przyszłości. Posiada najlepszy transport publiczny świata oraz największy i doskonale funkcjonujący port lotniczy. To tętniące życiem centrum biznesu z wysokimi, futurystycznymi budynkami, siedzibami największych światowych banków i ekskluzywnymi hotelami. Można by powiedzieć super, a jednak trudno popaść w euforię. Miasto jest najdroższym na świecie miejscem do życia. Ceny nieruchomości, nawet te w dzielnicach daleko od centrum, potrafią przyprawić o ból głowy. Turyści mogą jednak w Hongkongu znaleźć całe spektrum cenowe. Spać w obrzydliwie luksusowych hotelach, ale też tanich hotelikach za kilkanaście dolarów, czy jeszcze tańszych hostelach. Ale uwaga, nasze europejskie pojęcie o standardzie hoteli jest znacząco odmienne od tutejszego, o czym przekonaliśmy się po raz kolejny.
Tak wygląda tutejszy skromny pokój. Pomijając warunki higieniczne, które w Europie są nie do przyjęcia, to wielkość pokoju przechodzi granice naszej percepcji. Dla wyjaśnienia, tak wygląda pokój 4-osobowy z widokiem na miasto. A tak, zdjęcie pokoju w ofercie. Rzeczywistość zaskakuje. Tak dobiega końca nasza podróż. Wcześnie rano zasiadamy na pierwszym piętrze autobusu i po raz ostatni spoglądamy na miasto, które nieustannie targa naszymi emocjami. Pomimo wielu parków i zielonych wzgórz otaczających miasto, Hongkong wydaje się betonową dżunglą. Masywne wieżowce po kilkadziesiąt pięter dosłownie przysłaniają niebo. Oprócz architektonicznych cudów pełno tu brzydoty. Obskurne kamienice, odpadające tynki, roztrzaskane neony, wyblakłe plakaty czy sklecone na prędce budki z jedzeniem, które wyglądają, jakby miały się zaraz rozpaść. Hongkong znajduje się w czołówce miast pod względem jakości życia i odsetka mieszkających tu milionerów. Mieszkańcy jednak płacą za to wysoką cenę. O ile we wszystkich dalekowschodnich metropoliach Azjaci nawykli do długiej oraz ciężkiej pracy, to w Hongkongu poziom zaangażowania pracowników bije wszelkie rekordy. Zarówno w handlu, jak i w usługach za pełen etat uważa się 12-godzinny tryb pracy. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku władze zachęcały do kremowania swoich bliskich. Po pół wieku w Hongkongu zaczyna brakować miejsca już nawet na urny z prochami. Wielu mieszkańców decyduje się na rozrzucanie prochów w publicznych parkach i na brzegu Morza Południowochińskiego. Aby rozwiązać ten kłopot, władze miasta oferują skorzystanie ze strony internetowej, na której członkowie rodzin mogą złożyć zmarłym wirtualne dary. Powstało także laboratorium, w którym prochy zostają przerobione w kamienie czy biżuterię, którą można nosić przy sobie. Hongkong, znany z wielomiliardowych projektów budowlanych, nie może poradzić sobie z własnymi śmieciami. Przez lata wywoził sterty odpadów do kontynentalnych Chin. Od kiedy Chiny przestały przyjmować śmieci, miasto tonie w odpadkach, a ich recykling jest na poziomie państw trzeciego świata. Miasto ma mnóstwo problemów, począwszy od zanieczyszczenia powietrza, wód, a skończywszy na zachłanności potężnego sąsiada, który nie przebiera w środkach, by narzucić na Hongkong swój model sprawowania władzy. A jednak dzięki unikalnemu i egzotycznemu kolorytowi ta potężna metropolia od lat interesuje podróżników. Dawne kolonialne miasto z wielkimi aspiracjami i potencjałem jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc Azji Wschodniej. Niemniej wielkomiejskim klimatem powinni raczej zainteresować się turyści, którzy dobrze czują się w zatłoczonych miastach pełnych wieżowców oraz architektonicznych i kulturowych skrajności.